Starodruk znamienitego autora antycznego w przekładzie na język polski. Marek Tulliusz Cyceron o powinnościach wszech stanów ludzi, księgi troje, współprawne z Księgą o starości, wydane w 1766 roku. Pierwszą część przełożył Stanisław Kossucki, drugą Bieniasz Budny. O powinnościach, inaczej o obowiązkach, poświęcona była przemyśleniom o zasadach praktycznej moralności i notabene została ona dedykowana synowi Cycerona, a o starości stanowiła rozprawę o ostatniej fazie życia człowieka, ukazującą jej wartość i jednocześnie o starości okazała się jedną z najchętniej czytanych prac Cycerona. Dobrze zachowany, z elegancką typografią egzemplarz we współczesnej oprawie. Ciekawe, że był to przedruk książki, która pierwotnie ukazała się w Polsce dużo wcześniej, bo już w 1593 roku. Cyceron Marcus Tullius Cicero, rzymski mówca, mąż stanu, filozof, kształcił się nie tylko u słynnych prawników rzymskich Mucjuszów, ale też u prominentnych współczesnych mu filozofów z Grecji i Azji Mniejszej. Jego działalność polityczna przypadła na dramatyczny okres zmierzchu Republiki Rzymskiej i takoż dramatyczne były jego losy i koniec życia. Cyceron przywiązywał ogromną wagę do swojej działalności politycznej, jednak sławę u potomnych zdobył nie jako polityk, lecz jako mówca i filozof. Uznano go za największego mówcę w historii Rzymu. Do najsłynniejszych należą mowy przeciw Weresowi, przeciw Katylinie, w obronie poety Archiasza oraz 14 mów przeciwko Markowi Antoniuszowi, tak zwane Filipiki. Jakkolwiek twórczość filozoficzna nie była głównym polem działalności Cycerona, stał się on wraz z Lukrecjuszem i Waronem jednym z inicjatorów filozofii w starożytnym Rzymie. Zajmował się głównie filozofią praktyczną, widząc w problemie szczęścia naczelny przedmiot refleksji. Idąc m.in. za Sokratesem i stoikami, drogę do szczęścia widział w cnocie, rozumnym postępowaniu zgodnie z naturą człowieka. W etyce kładł większy nacisk niż stoicy greccy na sprawy społeczne. W teorii poznania z kolei bliski był mu umiarkowany sceptycyzm. Najlepszym źródłem poznania osobowości Cycerona z kolei jest jego korespondencja obejmująca ponad 900 listów. Jego twórczość wywarła wielki wpływ na całą kulturę europejską, o czym zaświadcza także przedstawiany przez nas przekład Cycerona na język polski. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów starodruki oraz starożytność teksty źródłowe. Zakochaj się w antykwariacie.